W mojej ocenie Rzym padł ofiarą swojej wielkiej legendy. Każdemu wydaje się, że to miasto jest jakieś niesamowite, wywoła efekt wow, a nawet jak widziałem tutaj mini turystów, tak często gościło na nich rozczarowanie. Rzym to jedno z najpiękniejszych miast świata. Kilka tysięcy lat historii, monumentalne zabytki i miejsca, które zna praktycznie każdy. Ale jest też druga twarz wiecznego miasta. Taka, o której biura podróży i większość internetowych przewodników mówi znacznie rzadziej. W samym centrum, zaledwie kilkaset metrów od największych atrakcji, można natknąć się na góry śmieci i ludzi śpiących na ulicach. W wielu miejscach nad bezpieczeństwem obok policji czuwają również uzbrojone patrole wojskowe. Trudno nie zadać sobie pytania, jak to możliwe, że jedno z najważniejszych miast Europy miejscami przypomina dziś bardziej Afrykę niż stolicę dużego europejskiego państwa. W tym filmie pokażę Wam prawdziwy obraz współczesnego Rzymu. Bez upiększania, ale też bez szukania taniej sensacji na siłę. Sprawdzimy, ile kosztuje weekend w wiecznym mieście oraz jak bezpiecznie zwiedzać je na własną rękę. Odwiedzimy najbardziej znane atrakcje, ale zajrzymy też do mniej oczywistych zakątków. Sprawdzimy ceny w restauracjach i sklepach oraz zobaczymy, jak wygląda codzienne życie w Rzymie, poza pocztówkowymi kadrami. Na końcu odpowiemy na najważniejsze pytanie. Czy obecnie Rzym nadal zachwyca, czy może jednak jego problemy zaczynają przyćmiewać jego niezwykłe piękno? Wszędzie leżą odchody, no także już teraz wiemy, z czego to tak śmierdzi. Do Rzymu dolecimy z Polski bezpośrednio z większości polskich lotnisk. Lot trwa niecałe 3 godziny, a za bilet w dwie strony zapłacimy nie więcej niż 300 zł. A poza sezonem spokojnie obrócimy na tej trasie do 150 zł. A w jakich miesiącach w Rzymie trwa sezon turystyczny? Tłumów możemy spodziewać się już od kwietnia do końca października. Jednak wybierając się do tego miasta w miesiącach letnich, trzeba brać pod uwagę temperatury, które często przekraczają 40 stopni i mogą skutecznie zniweczyć nasz plan zwiedzania. Kupując bilet lotniczy do Rzymu, zwróćcie też uwagę, na którym lotnisku wyląduje samolot, gdyż to miasto ma 2 duże porty pasażerskie. My lądujemy na lotnisku Leonarda da Vinci w Fiumicino. Na tym lotnisku są pokoje zabaw dla zwierząt. Pierwszy raz coś takiego widzę. Akurat teraz nie ma tutaj żadnej zwierzyny, ale tutaj można zostawić swojego pieska i będzie miał się gdzie pobawić. Już na samym lotnisku po wyjściu z terminala spotykamy pierwszych inżynierów. A jak dostać się z lotniska do centrum? Tutaj możliwości mamy kilka. Najszybszą i najwygodniejszą będzie pociąg Leonardo Express. No ale będzie to też opcja najdroższa. Możemy kupić sobie też bilet na jeden z licznych autobusów, które jeżdżą tutaj co kilka minut. Taki bilet w dwie strony kosztuje około 40 zł. Ale można zrobić to jeszcze taniej, korzystając z autobusów miejskich i wtedy dojedziemy sobie do centrum za niecałe 2 euro. Od lat mówi się, że wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. Jakoś szczerze nigdy nie ciągnęło mnie do tego miasta, no ale stało się i wreszcie przylecieliśmy do stolicy Włoch. Także w dalszej części tego filmu zobaczycie, jak zorganizować sobie city break w Rzymie na własną rękę. Ile to wszystko kosztuje i co można zobaczyć tutaj przez jeden weekend. No i przede wszystkim sprawdzimy, co sprawia, że to miasto każdego roku odwiedzają miliony turystów. Bo Rzym jest jednym z najczęściej odwiedzanych miast na ziemi. Od lat utrzymuje się w top 3. Co przyciąga tu tych ludzi? Szczerze to nie wiem, bo oprócz tych przepięknych zabytków, starożytnej historii, wszędzie jest dość brudno, leżą sobie tu i ówdzie nielegalni imigranci z Afryki, którzy co rusz wyciągają oficjalnie bądź nieoficjalnie rękę po pieniądze do Twojej kieszeni. W telewizji, przewodnikach turystycznych czy na vlogach internetowych zwykle możecie oglądać ten ładny, idealny obraz tego miasta. Ale czy ono tak naprawdę wygląda w rzeczywistości? Okazuje się, że nie. No i niestety zwiedzanie Rzymu trzeba sobie wcześniej chociażby
po łebkach zaplanować. O ile ja nie jestem zwolennikiem robienia szczegółowego planu, bo zawsze coś później może wyjść nie tak, tak tutaj inaczej się niestety nie da. Jeżeli nie zarezerwujemy sobie wcześniej biletów wstępu do tych popularnych atrakcji, tak później do nich nie wejdziemy. Gdyż tutaj te bilety rozchodzą się bardzo szybko. No i co ciekawe, nie możemy sobie kupić wstępu tam, gdzie akurat byśmy chcieli, bo wszystko jest sprzedawane w dość dziwnych konfiguracjach, tak zwanych pakietach. Stąd jeżeli chcemy sobie wejść do Koloseum, tak w pakiecie musimy kupić jeszcze co najmniej jeden albo dwa różne inne obiekty, które być może niekoniecznie będą nas interesowały. Bilety polecam kupić sobie wcześniej przez internet. W opisie tego filmu zostawiam Wam link do strony, na której udało mi się znaleźć najlepsze ceny do tych tutaj rzymskich atrakcji. Można sobie kupić od razu tam przejazd autobusem z lotniska oraz powrót na lotnisko, więc jeżeli wszystko sobie kupimy w takim jednym pakiecie, no to wyjdzie nas nieco taniej, niż gdybyśmy to sobie tu organizowali wszystko osobno. Widziałem w internecie mnóstwo historii o turystach oszukanych na noclegi w Rzymie. Wygląda to mniej więcej w ten sposób, że ktoś rezerwuje nieistniejące mieszkanie czy hotel na bookingu, po czym dostaje wiadomość, że należy wpłacić zaliczkę albo pełną kwotę na konkretny numer konta, żeby potwierdzić swoją rezerwację. Ludzie płacą, po czym przyjeżdżają na miejsce. Okazuje się, że taki hotel w ogóle nie istnieje. Z tego słynie głównie Booking i Agoda, dlatego ja nie korzystam od lat z tych portali i też widziałem, że często ludzie pytają o to, gdzie wynająć nocleg. No tych poleceń są setki i często ludzie polecają lokalizacje w ogóle gdzieś oddalone o 20-30 km od centrum Rzymu. Między innymi często przewija się tutaj Dom Polski, prowadzony przez zakonnicę chyba, z tego co pamiętam. Ale pamiętajcie, że jak wybierzecie sobie taką lokalizację, tak będziecie mieć minimum godzinę drogi do centrum i to dodatkowo z minimum jedną przesiadką. Stąd czasem lepiej dopłacić kilka euro więcej albo obniżyć swój standard wymagań i wziąć sobie ten nocleg w centrum miasta, bo wyjdzie to summa summarum i tak taniej, niż musielibyśmy dojeżdżać i dodatkowo narażamy się na możliwość kradzieży w środkach komunikacji, o czym ostrzega w Rzymie nawet nasza polska ambasada. Co z internetem we Włoszech? Wiele osób nie wie, że Włochy, tak samo jak Polska, leży we wspólnym obszarze roamingowym Unii Europejskiej, stąd nie musimy kupować żadnej lokalnej karty SIM. Wystarczy włączyć sobie roaming w naszym telefonie. I to wszystko. Każdy operator oferuje jakiś tam pakiet transferu danych do wykorzystania w Unii Europejskiej. W zależności od tego, jaką macie taryfę, to się będzie oczywiście różnić, ale ten podstawowy transfer zawsze będzie dostępny. Jeżeli ktoś chce wybrać się gdzieś dalej poza Rzym, tak warto wynająć samochód. Można to zrobić zarówno na lotnisku, jak i w samym mieście, na przykład na głównym dworcu kolejowym. Do wyboru mamy mnóstwo wypożyczalni, a najlepszą cenę na wynajem auta uzyskamy dzięki porównywarce, z której ja korzystam za każdym razem. Link do niej zostawiam Wam w opisie tego filmu i wynajmując auto przez tą porównywarkę uzyskacie sporo niższą cenę niż bralibyście je bezpośrednio z którejś z sieciowych wypożyczalni. Tutaj mamy siedlisko wszelkich różnych nacji. Jeżeli nie odpowiada nam kuchnia włoska, tak można sobie tu zjeść różne kuchnie świata. W jednej knajpie zjemy i włoski makaron, indyjskie biryani oraz spróbujemy jakichś afrykańskich przysmaków. W tym miejscu ciężko uwierzyć, że jest się we Włoszech. Naprawdę, tutaj Włochów prawdziwych to już praktycznie nie ma. Jest w miarę tanio. Jeżeli szukacie dobrego i taniego jedzenia, tak u Azjaty zawsze albo u Araba można się najeść. Albo wypić browarka. A nawet jeżeli szukamy indyjskiego jedzenia halal dla muzułmanów, tak takich knajp tutaj też jest mnóstwo. Przystanek tramwajowy okupują przybysze z Afryki. No i w ogóle wyobraźcie sobie taką sytuację, na przykład w Polsce, że ulice są ochraniane przez wojsko, policję, żandarmerię, jakieś tutaj widzicie stoją samochody pancerne. No naprawdę jest chyba niewesoło, skoro są aż takie środki ostrożności. No w Polsce do utrzymania porządku, powiedzmy, wystarczy sama policja, a tutaj to za mało. Są wszędzie uzbrojone patrole, jeżdżą sobie jakieś wozy pancerne czasem. Tu nawet widziałem 2 dni temu, jak jeden z subsaharyjczyków zablokował właśnie to przejście dla pieszych, ustawiając w nim kilka hulajnóg. No jak widać, to tutaj chyba się dzieje grubo. Miejmy nadzieję, że
nas nic złego nie spotka. I pytacie mnie często, na co uważać w Azji, że w ogóle boicie się tam lecieć, są to kraje niebezpieczne. Ja zawsze mówię, że niebezpieczna to jest Europa Zachodnia. Tutaj należy się bać, a nie w Chinach, Tajlandii czy Malezji, czy nawet w Indiach. Może jest syfilis, ale naprawdę nic złego tam nas nie spotka. Musimy mieć wyjątkowego pecha. Zaś tutaj bałbym się chodzić po nocy samemu. Że wojsko pilnuje, aby tutaj nikt się nie zasiedlił, bo jednak miejsce jest bardzo fajne. Można by było sobie tu zrobić jakieś legowisko, rozbić namiot. No a tak jest jeszcze względnie czysto. No i pojedziemy stąd pociągiem w różne rejony Włoch. Stykają się tutaj wszystkie szlaki komunikacyjne. No, niby stare przysłowie mówi, wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. I właśnie jeżeli prowadzą do Rzymu, tak dokładnie w to miejsce. Wszędzie pilnują jakieś formacje wojskowe. No wiadomo, że dworce zawsze przyciągają różne osoby. No i stąd pewnie część tych, którzy przypływają do Włoch na łodziach, pontonach, chciałoby się przedostać na przykład do Francji. Włosi nie mieli zbyt wielu kolonii w Afryce, stąd i wielu obywateli tego kontynentu nie mówi po włosku. Tutaj musieliby się uczyć jakiegoś nowego języka, a jak przedostaną się do Francji, Belgii czy Wielkiej Brytanii, tak będą mogli mówić w swoim języku, bo większość państw afrykańskich ma oprócz swojego lokalnego języka urzędowy język, który był używany oficjalnie w koloniach. Nocleg wynająłem w najlepszej dzielnicy Roma Termini, tuż przy dworcu kolejowym. Pokój kosztował tutaj 198 euro za 3 doby. No takie mamy piękne wejście do apartamentów. Na razie robi to wrażenie. Takie łuki jak w jakimś pałacu rzymskim. I co ciekawe, był to najtańszy pokój tutaj w okolicy centrum. Za coś lepszego trzeba byłoby dać jakieś 100 euro za dobę. Wchodzi się jak do rzymskiego pałacu, który już lata świetności ma za sobą, ale spójrzcie tylko na to. Mamy tu windę. Winda jest w takim szybie metalowym z siatki i właśnie teraz do nas będzie jechać. O. Winda jest dwuosobowa. Jedzie to bardzo wolno, niestety nie widać co jest wokół nas, ale tutaj jest szpara taka, że możemy sobie oglądać piętra. Nie mam pojęcia ile to ma lat, 50 na pewno, może więcej. No cała jest oczywiście pomazana, to wszystko skrzypi, jakby ten łańcuch miał się zaraz urwać. Na tabliczce rocznik produkcji tej windy jakby 56. O Boże, udało się. Lokal nie wygląda najgorzej, mamy tutaj nawet taką kamienną sofę godną prawdziwego Cezara. Jakieś stare mieszkanie podzielone na 3 mniejsze i to nasz apartament. No cóż, bardziej przypomina to standard jakiś indyjski niż w stolicy dużego europejskiego państwa zachodu. Zobaczcie jak tutaj klapę zamontowano, pewnie robił to jakiś znamienity inżynier z Afryki. Wszędzie są jakieś tutaj powiedzmy rdze. Tutaj jest zamalowany grzyb, no mnie to tam w ogóle nie przeszkadzają takie rzeczy, ale jak czytam komentarze Polaków, tak często wytykają oni, fotografują każdy ubytek w takim hotelu, łazience, jakoby było to coś bardzo złego. No tutaj ktoś jakby młotem w tą umywalkę przywalił, ona tak popękała. No cóż, za te pieniądze jak na Rzym taniej nie znajdziemy, więc no nie ma co narzekać, a lokalizacja jest świetna. 15 minut na piechotę do Koloseum, czego chcieć więcej. Piękne, duże łoże. Mamy nawet telewizor i zobaczcie, coś czego nie widziałem od komuny. Półkotapczan. Tu jest jedno łoże, możemy je złożyć, wtedy mamy więcej miejsca. A tutaj mamy kolejne łoże, rozkładamy i mamy łóżko piętrowe, więc w takim pokoju mogą spać nawet 4 osoby. Przepiękne, prawda? Incontrata là sotto il Colosseo, dove il tempo sembra non passare mai, come nella storia del foro romano, il nostro futuro pieno di segreti, di Piazza Navona. Me ne innamorai di quel cielo blu che portava la... Nawet jak już mamy kupione te bilety, to nie będzie to działało w ten sposób, że pokazujemy na wejściu i sobie wejdziemy. Nie.
Najpierw trzeba iść do biura biletowego i tam sobie taki bilet odebrać. Musimy odszukać to biuro. Akurat bilety do Koloseum są wydawane w więzieniu mamertyńskim. Trzeba odstać chwilę w kolejce po odbiór biletów, a potem zasuwać kilkaset metrów do Koloseum, żeby do niego wejść. I polecam rezerwować sobie te godziny wejścia jak najwcześniej, dlatego że upał jest tutaj niemiłosierny, no i później też robią się potężne tłumy turystów. Pomimo, że jest godzina 9, Koloseum dopiero otwierają, tak już jest tutaj spory tłumek. Żeby wejść do środka, przechodzimy kontrolę bezpieczeństwa, tak jak na lotnisku. Są bramki, można tutaj wnosić wodę, wbrew temu, co można przeczytać w internecie, więc spokojnie można sobie wziąć dużą butelkę. No i bilet skanowano 3 razy, żeby nie doszło tutaj do jakiejś próby oszustwa. Także chyba dużo ludzi próbuje się wbić na dziko. Nawet jak już kupimy sobie bilet do Koloseum, to nie myślcie, że można tutaj sobie wejść wszędzie, bo nie. Są różne strefy, jeżeli chcemy wejść na arenę, to trzeba dopłacić. Jeżeli chcemy pójść do podziemi, to trzeba dopłacić. Można sobie pochodzić tylko po tym okręgu dookoła i zrobić sobie zdjęcie w takim tłumie. Wątpię, żeby ci wszyscy ludzie tutaj interesowali się historią starożytnego Rzymu. Fotkę trzeba zrobić, wstawić na media społecznościowe i tyle. To mityczne Koloseum, w którym, jak się szacuje, zginęło 400 000 gladiatorów, którzy walczyli na tutejszej arenie ku uciesze lokalnego tłumu oraz kolejne setki tysięcy zwierząt. Dziś to miejsce stało się atrakcją turystyczną, czyli nadal służy uciesze tłumu, chociaż dziś jest tylko niemym świadkiem tej historii. Żeby wejść tam na ten podest, trzeba dopłacić, aczkolwiek nie wiem po co, bo z dołu widać znacznie mniej niż z góry, a samej areny to w zasadzie nie ma, no bo już tutaj cała ta podłoga się zawaliła. Tam pod spodem były tymczasowe cele dla niewolników, gladiatorów, lwów i tak dalej. No to wszystko jest dzisiaj w stanie totalnej ruiny. Nie zadbali sobie Włosi o taki cenny zabytek. Przez te tłumy ciężko wczuć się w ogóle w klimat tego miejsca. Jakby nie było, przemierzamy ścieżki, na których zginęły setki tysięcy ludzi. Dziś igrzysk śmierci już się nie organizuje, przynajmniej w takiej formie. No ale kto wie, czy ludzkość do tego nie wróci, bo wszystko to zmierza dokładnie w tym samym kierunku. Kiedyś śmierć ku uciesze gawiedzi nikogo nie dziwiła. No dziś jest to zakazane, niemoralne i tak dalej, ale zmierzamy w tą stronę. Ludzie już jedzą gówno za pieniądze, także kolejnym krokiem pewnie będzie już, jak ktoś kogoś zadźga gdzieś na wizji w jakimś reality show albo na streamach w internecie, żeby zdobyć pieniądze i popularność. Moim zdaniem absolutnie nie warto wchodzić do środka Koloseum, gdyż z zewnątrz wygląda ono dużo lepiej. Ciężko się skupić na przeżywaniu jego tragicznej historii, no bo z każdej strony właśnie ktoś się przepycha. Można tutaj zrobić jakieś takie instagramowe zdjęcia, ale no, trzeba na to poświęcić dużo czasu, żeby wyczekać moment, aż tych ludzi nie będzie aż tak dużo. A jeżeli chcecie zobaczyć porządne Koloseum, to polecam wypad do Tunezji. Tam jest bardzo podobne, w lepszym stanie zachowania, a co ważne, płacąc jeden dużo tańszy bilet, możemy sobie chodzić wszędzie swobodnie. Nie ma żadnych dopłat za wejście na arenę, podziemia i tak dalej. Pół godziny w Koloseum całkowicie zniechęciło mnie do dalszej eksploracji tego miasta. Wszyscy się pchają, każdy nie dotyka, każdy się przepycha, szturcha. Poza tym, jeżeli chciałabym zobaczyć ludzi leżących na ulicy, śmieci, smród, to jadę do Indii, a nie do eleganckiego europejskiego miasta. Tam przynajmniej ceny są adekwatne do jakości, albo jest wszystko za darmo. I pewnie zaraz znajdą się osoby, które zaczną narzekać w komentarzach na to, że narzekamy my. No jeżeli jest to Twój pierwszy wypad z Polski gdzieś za granicę i do takiego Rzymu, no to pewnie będzie to efekt wow, ale jeżeli pojeździło się trochę po świecie, tak nie zrobi to chyba większego wrażenia. Fakt, zabytki, historia są tutaj nieocenione, ale cała ta komercyjna otoczka oraz nie tylko komercyjna, tylko również ta śmieciowa, zapachowa, no niweczy te piękne miejsca, które w tym mieście ewidentnie są. W całym mieście są darmowe punkty z poborem wody. Wystarczy mieć butelkę albo bidona i możemy sobie skorzystać z darmowej, bezpłatnej wody. Woda jest bardzo zimna i orzeźwiająca. Mamy do wyboru wodę niegazowaną lub gazowaną, tak jak tutaj. E se fossi a Roma, hey. E se fossi a Roma, hey. E se fossi a Roma, vorrei, 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 vorrei. Na
wspólnym bilecie mamy również Forum Romanum i Palatyn, które znajduje się dokładnie obok Koloseum, ale żeby tam wejść, musimy znowu odstać swoje w kolejnej kolejce do kontroli biletów. Tutaj stoimy w tych kolejkach w palącym słońcu, jest ponad 30 stopni jeszcze, później będzie 40, no i tutaj myślę jakieś 10-15 minut znowu czekania, ale przynajmniej są zraszacze z boku, żeby tutaj ochłodzić ludzi czekających w kolejce. I kolejna kontrola bezpieczeństwa i tak będzie przy każdym zabytku, więc więcej czasu zmarnujemy na wejście do poszczególnych obiektów niż poświęcimy na ich zwiedzanie. Tak wygląda rzeczywistość w Rzymie. Forum Romanum to centrum starożytnego Rzymu. Tymi uliczkami przechadzali się kiedyś rzymscy cesarze, senatorowie oraz zwykli mieszkańcy tego miasta. Tutaj odbywały się najważniejsze uroczystości religijne w państwie, procesy sądowe, posiedzenia senatu. Tędy wjeżdżali wodzowie ze zwycięskich bitew. Ówcześnie można powiedzieć, że było to centrum Europy, bo wtedy Rzym był największą potęgą. W swoim czasie nawet przecież zdobył większą część Europy. W tym miejscu oprócz domów najbogatszych Rzymian znajdowała się świątynia Saturna, czyli pierwsza świątynia w mieście, która była zarazem skarbcem narodu rzymskiego. Tutaj był też dom strażniczek Świętego Ognia oraz najważniejsze urzędy państwowe. Dziś po dawnej świetności tego miejsca pozostało niewiele. Można powiedzieć, że jest to w trwałej ruinie. Budowę miasta w tym miejscu zaczęto już w VI wieku. Wcześniej były tutaj mokradła, które osuszono i tak to dawne bagnisko stało się centrum największego imperium ówczesnych czasów. Te 1000 lat temu musiało to robić naprawdę potężne wrażenie na każdym, kto odwiedzał to miasto. No wyobraźcie sobie, jakie budowle 1000 lat temu były na terenie Polski. Zresztą nawet nie mamy ani jednego zabytku, który liczyłby sobie tyle lat. Nad Forum Romanum góruje wzgórze Palatyn. To właśnie tutaj ponoć narodził się Rzym. Pod tym wzgórzem ma mieścić się gdzieś jaskinia, w której Romulus i Remus byli karmieni przez wilczyce. I to właśnie na tym wzgórzu następnie Romulus miał założyć Rzym w 753 roku przed naszą erą. Początkowo Palatyn był dzielnicą zamożnych mieszkańców. Jednak w I wieku przed naszą erą zaczęli osiedlać się tutaj najpotężniejsi politycy rzymscy, a później cesarze. Ale to właśnie cesarz Oktawian August na tym wzgórzu zbudował swój pałac, którego resztki możemy podziwiać do dziś. Ten pałac był wielokondygnacyjny, no i nawet dzisiaj robi potężne wrażenie. Myślę, że nie jeden arabski szejk nie powstydziłby się takiego rozmachu. No a przypomnijmy, że to działo się grubo prawie 2000 lat temu. Uchowały się tutaj jeszcze resztki prywatnego domu cesarza Augusta, dom jego żony oraz reprezentacyjna część pałacu cesarskiego. Oprócz tego ogród, który rozciąga się na samej górze, był on w takiej formie stadionu, ale ponoć nigdy nie był wykorzystywany do żadnych wydarzeń sportowych. W kompleksie możemy znaleźć takie automaty z napojami. Mała butelka wody kosztuje 1,5 euro. Ze wzgórza Palatyn, czyli dachu pałacu, mamy ponoć jeden z najpiękniejszych widoków na centrum Rzymu. Faktycznie widać tutaj sporo ruin, ale tak naprawdę, jeżeli nie chcemy akurat sobie oglądać tego z tej perspektywy, tak większość z tego możemy zobaczyć z poziomu ulicy zupełnie za darmo, bo można sobie tutaj dookoła pochodzić. Jeżeli ktoś się nie interesuje typowo antycznym Rzymem, tą całą architekturą, kamieniami, archeologią, to raczej nie będzie miał tutaj czego szukać poza zrobieniem kilku zdjęć. Z tego co widzę po ludziach, to 99% robi wyłącznie zdjęcia w kilku punktach i mało ich interesują te kamyczki i resztki antycznych posągów. Włosi jednak na przestrzeni lat bardzo zaniedbali swoje zabytki. No dziś dopiero zaczynają je remontować, bo zobaczyli, że można na nich zarabiać dużą kasę, ale przez wiele lat to wszystko było zarośnięte, niszczało, no i wyburzano to, co przeszkadzało w rozwoju nowoczesnej części miasta. No i możemy sobie zadać pytanie, patrząc dzisiaj na to wszystko, jak do tego doszło, że Cesarstwo Rzymskie upadło. Na ówczesne czasy było to największe imperium świata. Rzym był też jednym z największych miast na świecie. Mieszkało tutaj 1 000 000 ludzi, że na pewno było to największe miasto europejskie i to wszystko trafił szlak. Dlaczego? Cesarstwo Rzymskie nie upadło z powodu przegranej wojny, bitwy, nie zostało najechane i złupione przez barbarzyńców. Upadło przez wewnętrzny rozpad. Co do niego doprowadziło? Tutaj historycy oczywiście spierają się, zdania są podzielone, ale można ogólnie przyjąć, że do upadku cesarstwa doprowadziły wewnętrzne podziały, kłótnie wśród polityków, degrengolada moralna, korupcja i jak widać
ludzkość nie wyciąga w ogóle wniosków z historii, gdyż dzisiaj Europa zmierza dokładnie w tym samym kierunku. Przyczyny są bardzo podobne. Zapewne 1000 lat temu, przechadzając się tymi korytarzami, cesarze, senatorowie czy bogaci ludzie tego świata przyjmowali do wiadomości, że Rzym może upaść. Tak samo dziś wydaje się to wielu osobom, mieszkańcom Europy, politykom, że Europa będzie wiecznie centrum świata. Jednak jeżeli pojeździ się trochę po świecie, tak możemy zobaczyć, że to centrum przesuwa się już w zupełnie innym kierunku. No a nawet jeżeli kupimy sobie ten bilet tutaj łączony do Koloseum, Palatynu, Forum Romanum, tak, żeby wejść do poszczególnych tutaj miejsc, muzeów na terenie tych kompleksów, Pałacu Cesarza, będziemy musieli dopłacić. Ewentualnie można sobie kupić bilet typu Superpass, wtedy możemy wchodzić do tych wszystkich dodatkowych muzeów. Wyszliśmy już z kompleksu płatnego, no i w zasadzie moim zdaniem nie warto płacić, żeby pochodzić sobie tutaj po tych ścieżkach, bo te same widoki mamy z części bezpłatnej. Dookoła można sobie podejść i to wszystko też zobaczyć, a na dobrą sprawę tutaj w cenie biletu mamy tylko wstęp do jednego muzeum, w którym jest troszkę artefaktów wykopanych tutaj, no i to wszystko. Do Forum Romanum przylega więzienie mamertyńskie, no i niby mamy tutaj dodatkowo płatny wstęp akurat w naszym pakiecie, ale tak naprawdę nikt tutaj niczego nie sprawdza, więc można tu sobie normalnie wejść i pachnie tutaj w tej kaplicy zielonym ziołem, czyli ktoś sobie musiał palić przed chwilą. Widocznie ktoś spalił tutaj w kaplicy święte zioło, no. Większość osób myśli, że najważniejszym miejscem dla chrześcijan na świecie jest Watykan. I tam znajduje się też najważniejszy kościół. Nic z tych rzeczy, ale tylko kilka kilometrów dalej, już w samym Rzymie, znajduje się Bazylika Świętego Jana na Lateranie. I to właśnie ta bazylika jest matką wszystkich kościołów. I to właśnie ta bazylika jest główną katedrą papieską. Została konsekrowana już ponoć w 324 roku. I znajdują się w niej schody z pałacu Poncjusza Piłata, po których stąpał Jezus na swoim procesie, tuż przed ukrzyżowaniem. Pomimo że jest to najważniejszy kościół na świecie, tak, turystów tutaj praktycznie nie ma. Jest tu kontrola bezpieczeństwa, tak jak we wszystkich ważnych świątyniach, ale nie czeka się w kolejce, bo nie ma tutaj chętnych do odwiedzenia tego miejsca. Być może wierni nie wiedzą o tym, a to właśnie tutaj była pierwsza oficjalna rezydencja papieży. W tym miejscu sprawowali oni władzę nad kościołem przez ponad 1000 lat. Historia tego miejsca zaczyna się w 313 roku, kiedy to rzymski cesarz przekazał papieżowi pałac. Wcześniej papieże nie mieli oficjalnej siedziby, dlatego że religia chrześcijańska była przez wiele lat prześladowana, więc musieli się ukrywać i często też zmieniać swoje miejsce zamieszkania. Wszystko zmieniło się w momencie, kiedy Rzym uznał ją za oficjalną religię państwową. I tak oto to miejsce zostało przekazane na własność Kościołowi i stało się domem dla kolejnych 161 papieży. 22 z nich spoczywa tutaj do dzisiaj, gdyż ta bazylika stała się miejscem ich pochówku. Papieże rezydowali tutaj aż do 1309 roku, kiedy to z powodów politycznych i w trosce o własne bezpieczeństwo ewakuowali się do Awinionu we Francji. W tym czasie pałac laterański doszczętnie spłonął, ale bazylika zachowała się. Oczywiście nie w pierwotnej formie, bo była wielokrotnie remontowana, ale możemy ją podziwiać do dziś. Pałac Laterański odbudowano jednak w XVI wieku i pomimo że leży poza Watykanem, nadal jest oficjalną rezydencją papieską i jest pod jurysdykcją Watykanu. W tym kościele możemy też odnaleźć polski akcent. Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, w zasadzie jego kopię, przywiezioną z Częstochowy. Spójrzcie. Przy ołtarzu głównym możemy też podziwiać niezwykłe relikwie. W posągach w takiej złotej klatce umieszczone są czaszki świętych Piotra i Pawła, a dookoła całej głównej hali bazyliki możemy podziwiać monumentalne figury wszystkich 12 apostołów. Kościół ten robi faktycznie potężne wrażenie, i już teraz wiem, dlaczego nazywa się Matką Kościołów. Historia tego miejsca spokojnie mogłaby być tematem osobnego filmu, bo jest bardzo długa i ciekawa.
Jeśli chodzi o włoskie jedzenie, tak zapewne każdy z Was próbował kiedyś takiego, chociażby w Polsce. Przede wszystkim pizza. I jak nigdy nie przepadałem za pizzą, tak już po jednym dniu pobycie w Rzymie stwierdziliśmy jednogłośnie, że prędko nie zjemy pizzy. I o ile nawet w Polsce ta oryginalna niby włoska pizza jest taka sucha, naleśnikowata, tak tutaj jest jeszcze gorzej. Na ulicy wszędzie znajdziemy knajpki, w których kupimy sobie takie kawałki pizzy na wynos, żeby nie płacić koperto, czyli na przykład tej opłaty za to, że się usiądzie przy stoliku. To wszystko jest bardzo suche. Tutaj tego wkładu jest bardzo mało i jest głównie chleb. No, cieszą się z tego tytułu mewy, nie? Które tutaj karmimy, przylatują sobie do nas na okno i zabierają to, co nie możemy już zjeść. A jeśli chodzi o pizzę, to tak niektóre kawałki pizzy, które kupiliśmy, bo kupiliśmy tutaj kilkanaście różnych sztuk, są bardzo dziwne. To jest pizza z ziemniakiem, pociętym ziemniakiem. Tutaj nie ma chyba nic więcej, tylko jakiś delikatny sery ziemniak. Nie smakuje to w ogóle. To jest kanapka włoska, bułka, też taka przesuszona. W środku rucola, oliwki pocięte i jakaś pasta, nie wiem, tuńczykowa jak gdyby. Tak wygląda kolejna pizza. No taki naleśnik, tutaj jest chyba sam sos pomidorowy plus ser. Tutaj kolejna pizza, bardzo bogata, sos pomidorowy i nie wiem co, kawałki czosnku chyba. Była jeszcze, co ciekawe, pizza z cebulą. Nie była to zwykła cebula, tylko jakbyśmy tak obrali te łupiny cebuli i położyli ją na pizzę. Ja myślałem, że to jest kapusta. Wziąłem to do ust, na szczęście w porę wyplułem i już mewy to dawno porwały. No ale czegoś takiego jak żyje nie widziałem. Ile coś takiego kosztuje? Jeden taki kawałek kosztuje, czy bułka, około 5-6 euro, czyli no powiedzmy nie jest to najtańsze, jeżeli przeliczymy. A w porównaniu do tego, jak to smakuje, to... Nie ma to smaku. My lubimy wyraziste smaki, jakieś troszkę ostrości i w ogóle. Kupiliśmy sobie taki sos, ale pamiętajcie, to jest obraza dla Włocha, że jeżeli ktoś poprosi w restauracji o ketchup czy jakikolwiek sos, oni tego nie używają, ewentualnie tylko oliwa. A dlaczego spożywamy posiłek w pokoju? Plan był taki, żeby zrobić sobie piknik w parku, ale jest ponad 40 stopni. I już nawet pomijając ten fakt, cały czas przychodził ktoś zainteresowany, więc stwierdziliśmy, że lepiej będzie zjeść w pokoju, żeby nikt nam nie przeszkadzał. Gdyż parki tutaj są pełne inżynierów z Afryki, którzy tam śpią, robią pranie, myją się w fontannach, no i zaczepiają turystów, żeby im coś sprzedać. Ma noi dobbiamo... le mutande Calvin Klein, capito? Sei anche figo, hai capito? Ma dove arrivi tu? Da quale paese arrivi tu? Tak wyglądają zejścia do przejść podziemnych. No, wydaje się, jakbyśmy wchodzili do jakiejś indyjskiej pieczary, ale tu chyba nikt się tym nie przejmuje. Coś pięknego. Widzę, że Włosi mają też zupełnie inne upodobania motoryzacyjne. Tutaj nie znajdziemy praktycznie dużych SUV-ów, ani w ogóle dużych jakichkolwiek samochodów. Jakieś 80-90 może nawet procent aut w mieście to małe auta miejskie. Jest też dużo tak zwanych mikrokarów. Te auta w Polsce nawet nie wymagają prawa jazdy, żeby je prowadzić. No a tutaj jest tego naprawdę mnóstwo. Więc nie mają oni chyba takiego kompleksu jak Polacy, że trzeba mieć jak największe auto, jak najnowsze, jak najdroższe, a żeby sąsiad zazdrościł. No i wcale nie jest tutaj jakoś tak wąsko, bo jednak tu te ulice są nawet w miarę szerokie. No a pomimo tego widać, że nie inwestują oni w samochody. Auta też te często mają, widzę, blokady na kierownicach, stąd muszą się tutaj zdarzać jakieś kradzieże. No i dużo jest poobdzieranych, mają tutaj porozbijane zderzaki, poobcierane boki. Pamiętam, że kiedyś Polacy właśnie nie chcieli kupować samochodów sprowadzanych z Włoch, bo miały one złą opinię zawsze, że były źle utrzymane. Włosi nie dbają o samochody. Tam dla nich jakieś obtarcie lakieru nie stanowi żadnego problemu. Nie tak jak w Polsce, że już zaraz przyjeżdża taki Janusz Kupiec i panie, spuść pan 1000, bo turysa jest. Tutaj nikomu to nie przeszkadza. Stacje benzynowe w mieście też nie przypominają za cholerę tych z Polski. Zobaczcie, taka malutka budka w zasadzie na jedną osobę. Jeden malutki dystrybutor, podjeżdżasz bezpośrednio z ulicy i tankujesz auto. Mieliśmy już dość tłumów, więc oddaliliśmy się nieco od centrum i jak widzę słusznie. Quartier Copet
To dzielnica mieszkalna powstała w 1915-27. Ta dzielnica składa się z około 40 budynków, no i w zasadzie wygląda to jak z jakiegoś filmu, fantazy albo jakiejś baśni. Nie pasuje to zupełnie do innej części miasta. No a co najciekawsze, jak widzicie, nie ma tutaj praktycznie nikogo. Nie wiem, dlaczego turyści tu nie docierają, bo naprawdę wygląda to dużo lepiej niż te stare kamienice w centrum. Nie ma tutaj żadnych naganiaczy oferujących cokolwiek. Nie ma tutaj też inżynierów, którzy zalegają gdzieś pod ścianami budynków. No i przede wszystkim nie ma tutaj śmieci ani graffiti. Widać, że nawet ktoś o to dba, ktoś to sprząta. Myślę, że jest to jedno z najciekawszych miejsc w Rzymie. Po środku placu mamy kolejną niezwykłą fontannę. Ta nazywa się fontanną żab. I taka ciekawostka, ta dzielnica, która w zasadzie dzielnicą nie jest, bo jest to taki mały kwadrat, wielokrotnie pojawiała się w kultowych włoskich filmach, głównie w horrorach, na przykład Inferno oraz Omen. Przy fontannie mamy też niezwykły budynek, to jest połączenie kilku kamienic, nazywany Domem Wróżek. Jakby tak się przyjrzeć, tak faktycznie można by tu było kręcić kolejną część Wiedźm. Kolejny ciekawy budynek to tak zwany Pałac Pająka. Nad wejściem mamy płaskorzeźbę przedstawiającą olbrzymiego pająka. No, ta dzielnica ewidentnie została stworzona dla bogaczy. Nie wiem, czy jest to prawdą, ale miejscowa legenda głosi, że w tej fontannie kąpał się zespół The Beatles po koncercie w pobliskim pubie. Dziś te bloki służą nadal mieszkańcom. Są tutaj mieszkania prywatne. Można sobie do niektórych wejść, zobaczyć, jak bogato zdobione są klatki schodowe. Można dbać o porządek z tego, co widzę, jeżeli się chce. Nie wszystkie tutaj te bloki są w złym stanie, tak jak ten, w którym my mieszkamy akurat. A tutaj są windy, one nadal działają. Ten dom jest ewidentnie godny takiego prawdziwego włoskiego kupca. Facciamo di tutto questa notte, fermiamo il tempo questa notte, facciamo di tutto questa notte, fermiamo il tempo questa notte. Kolejny instagramowy punkt na mapie miasta to tak zwane hiszpańskie schody. Nazwa wzięła się od tego, że tam na dole przy fontannie mamy plac hiszpański, a nazywa się on od ambasady Hiszpanii przy Watykanie, która mieści się przy samym placu. I co ciekawe, Włosi nazywają to miejsce zupełnie inaczej. Ono w ogóle im się nie kojarzy z Hiszpanią, no ale tak się przyjęło. I co ciekawe, na tych schodach nie wolno siadać. Ponoć można za to dostać do 400 euro mandatu, ale jak widać turyści siedzą i nikt sobie nic z tego nie robi. Trochę by to było słabe, gdyby wręczano turystom mandat za siedzenie na schodach, podczas gdy inżynierzy mogą się kąpać w fontannach. Schody wybudowano w 1724 roku. Widać, że są zachowane w oryginale, ale dość dobrze wyślizgane. Czytałem opinie ludzi, którzy są zawiedzeni tym miejscem, że nie wygląda ono na żywo tak pięknie jak na zdjęciach na Instagramie. Ogólnie powiem Wam, że już nawet przejrzałem w hotelu część materiałów, które nagrałem dzisiaj, wczoraj i wyglądają one na filmie dużo lepiej niż na żywo, a widziałem je przed chwilą, więc mam jako takie porównanie. Z perspektywy fotografa muszę przyznać, że Rzym jest bardzo fotogeniczny, ale jak już zobaczymy go na żywo, to wcale tak ładnie wyglądać nie będzie. Efektu wow u mnie to miejsce nie wywołało. Ostatni raz wodę z fontanny piłem, jak miałem ostrego kaca w Warszawie, ale dzisiaj jest ponad 40 stopni, więc nie ma wyjścia. Myślę, że nie zaszkodzi. U podnóża schodów rozciąga się najdroższa ulica w mieście. To tutaj zlokalizowane są sklepy najdroższych włoskich marek i nie tylko. Może nie wygląda to jakoś ekskluzywnie z zewnątrz, ale widzę, że są tutaj salony Prady, Monclera, Gucci, Armani i tak dalej. Kościoły są tutaj na każdym kroku. No nie wiem, po co aż tyle ich tutaj wybudowano. Dziś świecą pustkami, bo nie ma aż tylu wiernych, żeby wypełnić je wszystkie. Zajrzeliśmy do kilku, tak nie ma za wielu chętnych do uczestniczenia w nabożeństwach, no ale no nie ma się co dziwić. Teraz już tu społeczeństwo jest wieloetniczne, nie tylko chrześcijanie. Za najpiękniejszy plac Rzymu uznawany jest Piazza Navona, a swój kształt zawdzięcza prawdziwemu stadionowi. Już w I wieku naszej ery organizowano tutaj igrzyska atletyczne. Także dzisiejsze budynki dookoła tego rynku stoją dokładnie na
dawnych trybunach, na których siedzieli widzowie oglądający zmagania tamtejszych Herkulesów. No i na środku mamy też kilka fontan, ciekawych fontan, między innymi fontanna Czterech Rzek, fontanna Maura i fontanna Neptuna. W okresie baroku, w sierpniowe weekendy zatykano odpływy tutejszych fontan. Wtedy woda zalewała plac, który jest wklęsły, tworząc tutaj płytkie jezioro. Rzymska arystokracja brodziła sobie tutaj po wodzie, w bogato ozdobionych powozach, chłodząc się w ten sposób. No nie dziwię się, że kombinowali tego typu atrakcje. Wtedy nie było klimatyzacji, a temperatura latem przekracza tutaj często 40 stopni. Pod placem znajdują się jeszcze pozostałości oryginalnego stadionu. Gdzieś tutaj można sobie wejść w podziemia i to zobaczyć. Jeśli chodzi o różne gadżety, tak mamy tu w czym wybierać. Na przykład zobaczcie, jest kalendarz, psy w przebraniu księdza. No pewnie AI to wygenerowało. W Polsce by to zaraz było jako świętokradztwo, jakaś babka by zgłosiła, a tutaj jak widzicie można i nawet sobie jaja robić z takich rzeczy. A tutaj mamy kalendarze dla starszych księży chyba, z takimi młodymi wikariuszami, którzy dopiero zostali wyświęceni. Ewentualnie może jakieś dewoty starsze to kupują i sobie wieszają, patrzą później na takiego młodego księdza. Co miesiąc nowy ksiądz, można przewracać kartkę. Próbujemy prawdziwych włoskich lodów. No ale co ciekawe, tutaj takich lodów z maszyny, jakie u nas są nazywane włoskimi, to praktycznie nie kupimy. Nie widziałem jeszcze, że była taka lodziarnia, więc skąd to się wzięło? W Polsce w latach PRL-u za komuny wprowadzano pierwsze maszyny do lodów właśnie z Włoch, stąd nazywano je później lodami włoskimi. Tutaj jednak jest to margines rynku, bo ponad 90% to będą tego typu lody, nazywane po prostu gelato. Taki lód trzygałkowy, wafelek wypełniony w środku czekoladą, dodatkowo dostajemy ciasteczko na górę, kosztuje tylko 4 euro. Myślę, że nawet jak przeliczymy to na złotówki, to wyjdzie to taniej niż w Polsce, gdybyśmy chcieli zjeść w jakimś turystycznym miejscu, a smakuje to zupełnie inaczej. Te lody niby włoskie sprzedawane w Polsce niewiele mają z tym wspólnego. Jeżeli ktoś nie lubi jedzenia włoskiego, tak jest tutaj menu dla turystów. Kotlet z kurczaka czy tam schabowy z frytkami i sałatka za 10 euro. Prawie jak w Polsce. Wszędzie wiszą te szynki, mięsa suszone. Ja się dziwię, że tu mewy nie przylecą i nie wydziobią tego. Tutaj cały ten sklep jest pełen tego typu artykułów. Możemy natrafić też na sklepy pistacjowe. Wszystkie produkty z pistacji można za darmo spróbować. Oczywiście poszczególnych pozycji. Większość budynków ze starożytnego Rzymu dzisiaj jest w stanie trwałej ruiny, ale jeden zachował się w stanie prawie idealnym. To Panteon. Budynek ten, jak się szacuje, ma około 2000 lat, a przed zniszczeniem uchroniło go to, że już w VII wieku został zamieniony na kościół. Wtedy miejscowa ludność bała się już rozkradać tutaj cegły i inne elementy na budowę swoich domów, co uczyniono m.in. z pałacami czy innymi budynkami ze starożytnego Rzymu, a ta budowla do dziś dziwi inżynierów, gdyż zastosowano tutaj bardzo ciekawe rozwiązania technologiczne, a przypominam, że ten budynek ma 2000 lat. Kopuła Panteonu jest największą na świecie kopułą zrobioną z niezbrojonego betonu. Budynek ten nie posiada okien, ale posiada jeden otwór w dachu, który jest jedynym źródłem światła. Kiedy pada deszcz, oczywiście spływa przez niego woda do środka, ale przez system drenaży jest ona bardzo szybko odprowadzana ze świątyni. Dziś budowla ta pełni funkcję Narodowego Mauzoleum. Wewnątrz znajdziemy grobowce wybitnych Włochów. Rafaela Santiego, Wiktora Emanuela II, czyli pierwszego króla Zjednoczonych Włoch, oraz Huberta I, drugiego króla Włoch. W godzinach otwarcia możemy wejść sobie do środka, bilet kosztuje 5 euro. Bardziej przypomina mi to Indię niż stolicę dużego europejskiego państwa. To mogło robić wrażenie, ale chyba 1000 lat temu. Doprawdy nie wiem, czym tu się tak ludzie zachwycają. No dobra, można zobaczyć te zabytki raz, ale żeby tutaj przyjeżdżać wielokrotnie, rok w rok, czy chcieć tutaj zamieszkać, no chyba coś tutaj poszło nie tak. Kiedyś Cesarstwo Rzymskie było naprawdę potężną potęgą i pewnie 1000 lat temu i wcześniej, jak jakiś kupiec czy szlachcic tutaj zajechał na koniu, no to musiał być naprawdę w niebo wzięty tym, co zobaczył. Z tymi Indiami to się chyba nie pomyliłem. No nie mogę wam przekazać przez wideo zapachów, które tutaj są, ale ewidentnie
podobne jak w Indiach, czyli musi być tutaj masowo oddawany na ulicę mocz, a to jest centrum. Stąd do Koloseum jest jakieś 300 metrów. I tak idąc tą główną ulicą od Placu Republiki w stronę Koloseum, okazuje się, że tu nie ma praktycznie włoskich sklepów. Wszędzie w tych sklepikach, restauracjach, kebabach można spotkać głównie Hindusów. Im bliżej popularnych zabytków, tym tłum gęstnieje. Tutaj uliczki są już węższe. No i mnóstwo sklepów z pamiątkami. Ceny nie są może jakieś mocno wygórowane, bo magnesa kupimy sobie za 1 euro, więc nie jest źle, no znacznie taniej niż chociażby w polskich kurortach turystycznych. Pizzę zjemy też za 10 euro. Tutaj chodzą sobie między ludźmi inżynierzy, którzy proponują bransoletki. Uważajcie na takich, daje ci niby bransoletkę w prezencie, a później żąda sowitej opłaty. Nie mniej niż 20 euro. Tak po przyjacielsku, za zawarcie nowej znajomości. Tutaj kolejni sprzedają jakieś paski, powerbanki i tak dalej. No już nawet w hotelu na recepcji recepcjonista ostrzegał nas, żeby uważać na kieszonkowców, bo jest ich tutaj sporo. To miasto nie rozprawiło się z tym problemem. W Polsce już tego od dawna nie ma. Fontanna di Trevi, czyli jeden z najbardziej ikonicznych zabytków Rzymu. No, żeby tutaj się dopchać do zdjęcia, tak trzeba by było przyjść wcześnie rano, jak wszyscy śpią, gdzieś o godzinie 5-6. A teraz zapomnijcie. To jest prawdziwy obraz Rzymu, nie z tych pocztówkowych filmów, gdzie są tylko piękne widoczki. Bo żeby zobaczyć te widoczki, to musimy się przepychać najpierw w takim tłumie. Ja tam nie jestem fanem tłumów, przeciskania się przez tego typu stada turystów. No ale cóż, jak to się mówi, raz w życiu Rzym trzeba zobaczyć. Pewnie pierwszy i ostatni raz. Fontanna jest pilnowana, bo często dochodzi tutaj do incydentów. Raptem kilka dni temu w fontannie kąpał się jeden z inżynierów. Miejscowe służby nie mogły przez dłuższy czas go stąd wyjąć. A Piazza di Spagna un tempo ero un re, ho lanciato una moneta a Fontana di Trevi, un desiderio per me, per la mia bella, per te. Po Rzymie można poruszać się metrem. No, śmierdzi tutaj troszkę kałem, że to jest chyba zamykane w nocy, ale pomimo tego ktoś tutaj zdefekował. Żeby kupić bilet, można to zrobić w automacie, ewentualnie wystarczy odbić swoją kartę debetową na bramce przy wejściu i wtedy nie musimy kupować żadnego biletu. No i tutaj wszyscy zwracali uwagę na to, żeby pilnować się w metrze przed kieszonkowcami. No, ludzi jest sporo, więc są to dobre warunki, żeby włożyć rękę do czyjejś kieszeni. W środku wagonów jest potężny tłum. No nie dziwię się, że kieszonkowcy mają tu łatwe zadanie. Cóż, podróżuje się tu w wielkim ścisku. To trzeba przyznać. Miasto przecina rzeka Tybr, której brzegi spinają liczne mosty, w tym kilka zabytkowych, a najciekawszym obiektem nad rzeką jest Zamek Świętego Anioła. Pierwotnie już w II wieku naszej ery było tutaj mauzoleum cesarza Hadriana, następnie dostrzeżono walory obronne tych grubych murów i utworzono tutaj najważniejszą fortecę w mieście. Przez kolejne wieki mówiono, że kto ma klucze do tego zamku, ten rządzi Rzymem. Przez kolejne setki lat ten zamek był ciężkim więzieniem, renesansowym pałacem, a dziś jest muzeum, do którego możemy wejść za odpowiednią sowitą opłatą. Zamek zagrał w słynnym filmie Anioły i demony o tajemnicy Leonarda da Vinci, a bilet wstępu do niego kosztuje jedyne 16 euro, no chyba że mamy mniej niż 18 lat, to wejdziemy tu za darmo. W Rzymie znajduje się ponad 900 kościołów, nie wiem po cholerę tutaj aż tyle tego nabudowali, ale jak doliczymy do tego kapliczki i jakieś kaplice w różnych pałacach, tak liczba wzrasta do ponad 1600, co czyni to miasto miastem o największej liczbie kościołów na świecie, no, czyli najbardziej pobożne powinno być. Jednym z ciekawszych budynków Rzymu jest Pałac Wenecki. To jest właściwie kompleks kilku budowli. Znajduje się tutaj ołtarz ojczyzny, czyli ten śnieżno-biały monument wzniesiony dla uczczenia zjednoczenia Włoch przez pierwszego króla Wiktora Emanuela II.
Budowla ta nazywana jest przez Włochów maszyną do pisania lub tortem weselnym. No faktycznie, jakby się przyjrzeć, to przypomina ten kształt. U podstawy znajduje się też grób nieznanego żołnierza włoskiego, a za nią Pałac Wenecki. I Pałac Wenecki był w latach 30. główną rezydencją dyktatora Włoch, Benito Mussoliniego. Jest 40 stopni, a oni tutaj muszą stać na warcie pod grobem nieznanego żołnierza. No, współczuję. Ciekawe, co ile są zmiany w takie gorące dni. A monument możemy sobie wejść zupełnie bezpłatnie, jednak jeżeli chcemy wejść do muzeów i rezydencji Mussoliniego, tak, trzeba będzie już opłacić bilet wstępu. Z monumentu mamy przepiękny, darmowy punkt widokowy. W sumie to lepszy jak z Palatynu, z tym, że za Palatyn musimy zapłacić, a tutaj nie. A jeżeli chcemy pozwiedzać wnętrza pałacu, którym jest teraz muzeum, tak musimy zapłacić 18 euro. Niedaleko od dworca Roma Termini mamy jeden z ciekawszych bazarów w mieście. Możemy sobie kupić tutaj lokalne produkty spożywcze. Ryby, mięsa, sery i tak dalej. No ale z tego co widzę, to tutaj Włosi chyba raczej nie sprzedają, tylko głównie Bangladesz i Indie. Awokado 1 euro za sztukę, jabłka po 2 euro. Włoski chleb kosztuje od 3,5 euro za sztukę. No ale one są dużo większe niż to, co możemy kupić w Biedronce. Jakby tak przeliczyć gramaturę, to pewnie wyszłoby podobnie, a może nawet i taniej. Ale kupiliśmy sobie jeden taki. Po jednym dniu był już suchy jak kamień, więc poszedł dla mew. A to jest, proszę, taki olbrzymi cebularz w kształcie pizzy. Pizza z samą cebulą. To są włoskie mięsa, suszone jakieś szynki. Oliwki w cenie od 6 euro za kilogram, są i nawet po 12, ale to smakuje zupełnie inaczej niż takie ze słoika z supermarketów. No, Włochy słyną z warzyw, owoców, tutaj ziemie są bardzo urodzajne, klimat łagodny, sezon wegetacyjny trwa przez większą część roku, stąd wszystko im tutaj urośnie, aby była tylko woda. A jeszcze Rzymianie zrobili tutaj sieć akweduktów, która działa po dziś dzień i dostarcza wodę na te tereny, na których jest jej mniej. Tutaj wiozą takim wózkiem marketowym. Nie no, w sumie co ja mówię, świnie, przecież oni tu świn nie jedzą, bo widzicie, kto tutaj sprzedaje, więc prawdopodobnie są to kozy potężne. No i sekcja ze świeżymi rybami. Tego jest naprawdę dużo, bo jednak świeże ryby zaczynają się od 10 euro za kilogram. No, szprotki są i za szóstkę. Jest tutaj wybór spory. Też i potężne ryby słodkowodne, jakieś pstrągi, sumiki, tołpygi, amury. Karp kosztuje 6,5 euro za kilo, ale są tutaj niektóre olbrzymie tołpygi. Spójrzcie tylko na ten łeb, żeby moją dłoń połknęła bez problemu. Na szczęście jest roślinożerna. I tam jest kolejna potężna tołpyga. Arbuzy też rosną tutaj potężne. No Paulina nie jest w stanie go podnieść. Myślę, że 20 kg może mieć taki. Mają tu bardzo drogą cebulę. Kosztuje aż 1,5 euro za kilogram. Czy to jeszcze Włochy, czy już Afryka? Ciężko w takim miejscu stwierdzić, gdzie my tu jesteśmy. Gdyby tak zacząć wizytę w Rzymie od tego miejsca, tak można byłoby się nieco pogubić. Wydaje się, jakby mało było tutaj obywateli rodzimych. No i tutaj częściej krzyczą do nas salam alejkum niż włoskie ciao.
Jeżeli odejdziemy sobie jakieś kilka ulic od centrum, tak robi się już jeszcze bardziej ciekawie. Jakby tak bardziej azjatycko, to czuć w powietrzu. To są takie zapachy indyjskie, wszędzie czuć kary, pieczoną cebulę smażoną. Tu i ówdzie siedzą sobie osoby proszące o pieniądze. No taki ogólnie nieład. Summa summarum pomyślałem sobie, że tutaj Włochom chyba ci imigranci z Azji czy Afryki nie przeszkadzają, no bo Włosi to też jednak brudasy, jakby nie było. I tak nawet oglądając ten hotel, w którym przyszło nam spać, już teraz wiem, dlaczego to Polki jeździły od lat na zarobek do Włoch, żeby tutaj sprzątać prywatne mieszkania, opiekować się osobami starszymi. No po prostu Włosi to brudasy, więc taka Polka jest bardzo czystą i pracowitą osobą przy tym, co tutaj widzę. No i jeżeli przyjedzie sobie tutaj ktoś z Bangladeszu albo z Afryki subsaharyjskiej, tak może sobie śmiecić, robić syf dookoła siebie, bo Włochom to raczej przeszkadzać nie będzie, gdyż oni chyba od lat żyli w bardzo podobnym klimacie. Aczkolwiek na razie jeszcze wygląda to dużo lepiej niż na przykład taki Bangladesz czy Pakistan, aczkolwiek pewnie jest to tylko kwestią czasu. Na pewno to miejsce ma niewiele wspólnego z tymi pocztówkowymi obrazkami, które są serwowane przez biura podróży, przez przewodniki turystyczne, piękne zabytki, motory Wespy, Włoszki ubrane w modne ciuchy. Oczywiście to też znajdziemy, ale są to takie mocno wybiórcze krajobrazy. Jak dla mnie to miasto jest bardzo nieciekawe i szczerze to nie wiem, czym tu się ludzie podniecają. W życiu nie chciałbym tu mieszkać za żadne pieniądze, a ludzie marzą o tym, aby przeprowadzić się do Rzymu albo w ogóle jeżdżą tutaj po 100-kroć razy, podniecając się tym miejscem. Doprawdy nie jestem w stanie tego zrozumieć. Chińczyk jak przyjeżdża tutaj, to chyba łapie się za głowę, że trafił do jakiegoś kraju trzeciego świata. Jestem ciekaw, co sobie myślą tutaj ci starsi Włosi, którzy żyją tutaj od dziecka, no bo urodzili się zapewne w innych czasach. Niestety nie znam włoskiego, żeby z nimi porozmawiać. Tu i ówdzie można spotkać jeszcze stare, zabytkowe już włoskie samochody, tak jak ten Fiat Regata 70. Auto jeszcze pewnie jest w użytku. Ma nawet stare tablice z Rzymu. I pewnie znajdzie się wiele osób, które zaraz napisze, że jestem rasistą albo czymś tam jeszcze. Ale ja osobiście nie mam zupełnie nic przeciwko temu, aby ludzie przyjeżdżali sobie z Afryki, z Azji, skądkolwiek, gdziekolwiek. Ja też jeżdżę po świecie. Z taką różnicą, że jak ja gdzieś jadę i tam zostaję na krócej czy dłużej, tak szanuję lokalne zasady. No i nie robię przede wszystkim wokół siebie syfu. W mieście jest bardzo mało miejsc, w których w ogóle można usiąść, a nawet jak już takie są, to wyglądają one w ten sposób. Teraz jest południe, jest siesta, więc tutaj nie ma nikogo, ale wieczorami tu nie siądziesz, bo wszędzie siedzą jakieś lokalne pijaczki i to nie są Włosi. W ogóle jest bardzo mało jakichś parków, terenów zielonych, gdzie można się skłonić w cieniu. No zobaczcie, no w tych 40 stopni, siedź w takim słońcu, no ale widać, że nocami tu imprezy trwają, bo wszędzie stoją butelki, puszki, widać, że pite jest tu wszystko. Wszystko jest tutaj zniszczone, zdewastowane, pomazane graffiti. Tak wygląda wejście do jednej ze stacji metra. W ogóle nie wiem, czy to metro jeszcze jeździ, bo sądząc po wejściu na stację, to mogło się już też jakoś zawalić albo ulec destrukcji. Boję się pomyśleć, co tu się dzieje wieczorami. Nawet w krajach trzeciego świata, takich jak Indie, klimatyzacja w metrze zawsze jest włączona i człowiek się może schłodzić. Tutaj nie. Leje się pot człowieka, śmierdzi tutaj od ludzi potem. To jest chyba wymóg Unii Europejskiej teraz. Kazano powyłączać te klimatyzacje. Nic tu nie jest klimatyzowane, żadne te budynki publiczne, ani dworce kolejowe. Tu wszędzie człowiek się gotuje. A myślałem, że Włochy jako taki kraj południowy, zmagający się z upałami od lat, będzie miał bardzo dobrą klimatyzację, dużo miejsc, gdzie możesz się schłodzić. Nic z tych rzeczy. Także odwiedzając Rzym, przygotuj się na prawdziwy piekarnik i brak miejsc, w których można się schłodzić. Takim metrem jeszcze w życiu nie jechałem. Tutaj stoimy na każdej stacji po 5-10 minut. Nie ma klimatyzacji włączonej, nie ma tu żadnego przywiewu. Na pewno jest ponad 30 stopni, ludzie się po kolei wachlują i w ogóle nie wiem, dlaczego to stoi, a nie jedzie. A nawet jak jedzie, to sunie się bardzo powoli. Tragedia, no a smród jest niesamowity. Nigdy więcej nie wrócę do tego miasta. Spójrzcie tylko na to. To są schowki na rowery.
Jeżeli przypniemy tu gdzieś rower na ulicy, to nam pewnie go podpierdzielą. Dlatego na stacjach metra czy w jakichś różnych punktach miasta są takie schowki. Tutaj sobie wkładamy rower. I możemy go zamknąć elektronicznie, jest jakaś tam aplikacja do tego. No i tu nam już nie ukradną. Na ulicach Rzymu można spotkać i coś takiego. No kurde, to auto to ma na pewno grubo ponad 50 lat. Dziwię się, że nikt jeszcze go tutaj nie rozgrabił. Zobaczcie, można sobie otworzyć, bo tam jest legowisko bezdomnego w środku. Widać, że ktoś tutaj sobie śpi nocami, no teraz go nie ma. Ale wygląda to naprawdę super. Ktoś lubi klasyki, to już powinien przyjeżdżać i ją zabierać. Przystanek tramwajowy też nie jest zachęcający. Wszędzie walają się pety, butelki po alkoholu. No i śmierdzi tu jak w Indiach. Pod głównym dworcem kolejowym wszędzie leżą odchody, no także już teraz wiemy, z czego to tak śmierdzi. Nawet samochody są całe pokryte graffiti, nie wiem dlaczego, no ale no to odzwierciedla stan porządków tego państwa. Gdzie wszystkie te śmieciarki, zamiatarki są pomalowane w całości graffiti. O, jedna chyba nówka sztuka prosto z fabryki. A tak wszystko jest wymazane. Centrum Rzymu. Wszędzie w okolicach dworca śpią ludzie w prowizorycznych namiotach. Nie jest tu wesoło. I takiego obrazu Rzymu telewizje nie pokazują. Pod siedzibą Caritasu wiele osób koczuje. No, zakonnice tu powinny pomóc, jakoś zapewnić schronienie, a jest jak jest. Więc summa summarum, jak ktoś nie chce wydawać za nocleg, to chyba może tu przyjechać z własnym namiotem, rozpić go sobie gdzieś w centrum. I jak widać, nikt was nie pogoni, mandatu też nie wlepi. No chyba że jeżeli macie europejski dowód osobisty, to sprawa może wyglądać nieco inaczej. Mogłoby się wydawać, że wszyscy papieże są pochowani na terenie Watykanu. Jednak papież Franciszek wyłamał się z tej tradycji i na jego specjalne życzenie pochowano go w Rzymie, w Bazylice Matki Boskiej Śnieżnej. Za życia był skromny, nawet jako papież jeździł starą renówką. Po śmierci również chciał zachować skromność. I jego ostatnią wolą było pochowanie go w tej oto bazylice, która znajduje się w centrum Rzymu. Wejść tutaj możemy bezpłatnie. Oczywiście przy wejściu do kościoła jest kontrola bezpieczeństwa, tak jak do większości tutaj ważnych obiektów. Ta bazylika jest jedną z największych na świecie, a jednocześnie jedną z 4 bazylik większych na terenie Rzymu. I jest to też jedyna bazylika, która zachowała swój pierwotny starochrześcijański charakter. I jak inne kościoły na terenie Rzymu, no i ogólnie świata przez lata swojej działalności przeszły potężne metamorfozy, tak ta zachowała się niemal w oryginalnym, nienaruszonym stanie. Pod ołtarzem znajduje się relikwiarz, w którym przechowywane są ponoć fragmenty oryginalnego żłobka z Betlejem, w którym swoje pierwsze dni życia spędził Jezus. Grób papieża Franciszka jest bardzo prosty, to tylko kamienna płyta. Nie ma tutaj żadnych zdobień charakterystycznych dla papieży z poprzednich okresów. Jak skromnie żył, tak skromnie kazał być pochowany. No i widać, że uszanowano jego wolę.
nadszedł czas na najprzyjemniejszy punkt programu, czyli test lokalnego piwa. No już nie mogłem się doczekać, więc wziąłem sobie przed chwilą łyka jednego i drugiego. No i tutaj niestety też Włochy nie wypadają za dobrze, jeżeli chodzi o piwo. Ciężko mi stwierdzić, które jest bardziej niedobre, ale nie smakują mi oba. Peroni to takie najpopularniejsze włoskie piwo. Butelki po tym piwie widzę, że leżą po całym mieście, więc głównie chyba piją ten gatunek piwa tutaj mieszkańcy. W sklepie takie duże piwo kosztuje nawet poniżej 1 euro, 660, a tutaj za 330 ml w restauracji trzeba zapłacić 3 euro. Duże piwo w restauracji kosztuje zwykle od 5 do 10 euro. Czyli tak summa summarum, nawet jak to przeliczymy, to wychodzi podobnie jak w Polsce obecnie. Jeśli chodzi o ceny wina włoskiego, tak za kieliszek musimy zapłacić od też 3,5 euro w górę, zaś całą butelkę wina kupimy sobie już od 20 euro. Tylko no niestety tutaj akurat w menu nie są podane w ogóle pojemności. Zamawiając to piwo myślałem, że dostanę duże, no a dostałem małe. Tak samo nie wiemy, ile dostaniemy tak naprawdę tego wina. No tak Włosi lubią ukrywać pewne rzeczy. Tutaj zresztą krążą historie o turystach oszukanych we Włoszech i też wiele osób pisze o doliczaniu do rachunków różnych serwisów, prowizji i tak dalej. We Włoszech jest taka tradycja coperto, czyli doliczane kilka euro za osobę do każdego rachunku. Za tak zwaną obsługę, czyli nakrycie obrusa, postawienie szklanki, widelca i tak dalej. Powinno to być napisane od razu w takim menu, czy wywieszone gdzieś na zewnątrz lokalu, że lokal pobiera taką opłatę. To jest zwykle od 2 do 5 euro za osobę, no ale często też to ukrywają. Na pewno nie wchódźcie nigdzie, gdzie nie ma cen, nigdy nie bierzcie niczego spoza menu, czy jak kelner przychodzi i mówi, że ma jakąś specjalną potrawę, świeżo złowioną rybę, której nie ma w menu, nigdy się na to nie budźcie, bo to już wiadomo, że będzie to na pewno oszustwo i później rachunek będzie paragonem grozy tak zwanym. Jeżeli chodzi o ceny podstawowych posiłków, no to za takie makarony czy risotto musimy wydać równowartość około 50 zł. Jeżeli chcemy coś z owocami morza albo z wołowiną, tak cena wzrośnie już do około 80. I to będą takie podstawowe knajpy, bo nie mówię o tych wyszukanych restauracjach, ale jeżeli chcemy zjeść taniej, tak możemy iść do włoskiej knajpy prowadzonej przez Hindusów albo Pakistańczyków. Oni też robią oczywiście kuchnię włoską i tam te wszystkie dania, pomimo że wyglądają niby tak samo, kosztują do 10 euro. No nie wiem, jak to jest możliwe. Im się opłaca, a Włochom się nie opłaca. Taka pasta, czyli makaron z warzywami oraz tutaj akurat wersja jest z łososiem, podawany w patelni, kosztowała 12 euro, a risotto z owocami morza, mamy tutaj mulę, krewetki potężne, też trochę warzyw, to kosztowało 15 euro. We Włoszech też trzeba koniecznie spróbować oryginalnego tiramisu. Tutaj taka miseczka kosztowała 6 euro. Paulina twierdzi, że jest bardzo dobre. Lepsze niż z Lidla nawet. Za posiłek dla 2 osób, czyli te 2 dania i 2 małe piwka oraz tiramisu na deser, trzeba było zapłacić 40 euro, czyli ponad 170 zł. W tym lokalu doliczono symboliczne koperto po 1 euro za osobę, o czym oczywiście nie było mowy w menu, ale mają obowiązek niby to podawać. Stąd u Włochów no to jest takie chyba nagminne. Chyba dawno nie podróżowaliśmy nigdzie po Europie, bo szczerze mówiąc był to najdroższy posiłek od wielu lat. 170 zł za obiad dla 2 osób w Azji to jest nasz często budżet na cały tydzień na jedzenie. Dla 2 osób, naprawdę. Gdzie je się na full. A ta porcyjka jak dla mnie, dużego chłopa, tylko zaspokoiła lekki głód, ale nie mogę powiedzieć, żebym się najadł. Więc musiałbym zjeść co najmniej 2 takie. W Rzymie możemy znaleźć sklepy Pewex. Starsi na pewno będą je pamiętać z epoki PRL-u. Tutaj ta marka jeszcze się uchowała. W Peweksie możemy kupić wszelkie włoskie produkty. Jestem pod wrażeniem zaopatrzenia. Nie będę Wam tu prezentował całego asortymentu, bo to nie o tym jest ten film. Dżemy z lokalnych owoców kupimy już od 2 euro. Najtańsze parówki typu niemiecki wurst kosztują pół euro. Są jakieś po euro kiełbaski, a i są nawet i po 4,5.
wyśmienitą lemoniadę San Benedetto kupimy tutaj za 40 centów. A co ciekawe, dokładnie te same lemoniady w takich sklepikach dla turystów prowadzonych często przez Hindusów, Pakistańczyków kosztują po 1,5–2 euro. Stąd nie kupujcie w takich małych sklepach dla turystów, bo tutaj będzie dużo taniej. Tak jak w tych sklepach też te lemoniady w puszce są San Pellegrino po 1,5–2 euro, a tutaj jest 0,75. I to jest to pyszna włoska lemoniada, polecam. Duże piwo Peroni włoskie, najpopularniejsze, kosztuje 1,40, 660 ml. Właśnie te butelki zalegają po całym mieście. Bawaria, on jest w promocji za 90 centów. Za 1 euro mamy Beka, to są wszystko butelki 660. Takie piwo też wypiłem, nie nagrałem akurat go wam, ale to było w miarę dobre jak na włoskie piwa. Powiedzmy, że mi smakowało, więc to akurat polecam. W Carrefourze kosztowało niecałe euro, a tutaj jest po 1,5 euro. Włoskie wina kupimy sobie już nawet od niecałych 5 euro, no także bardzo tanio. Wino za 4 euro, a tam jest wino nawet za 3,5 euro. Duża butelka Pepsi kosztuje 1,70 euro. Włosi mają też spory asortyment suszonych wędlin, no i przede wszystkim serów. Polecam popróbować różnych serów, są one bardzo wyraziste, nie każdemu może to odpowiadać. To właśnie Włochy są największym producentem serów w Europie i chyba nawet na świecie. Produkowanych jest tutaj około 600 gatunków różnych serów. Jeżeli nie będziemy chodzić po knajpach, a chcemy się żywić na własną rękę gdzieś w pokoju hotelowym, tak może być to bardzo tanie, jeżeli będziemy zaopatrywać się w takich sklepach. We Włoszech też koniecznie trzeba spróbować limoncello. W sklepie kosztuje tutaj od 4 do 7 euro za potężną butelkę. I kiedyś tylko najbogatszych Polaków, którzy mieli dewizy, było stać na zakup w Peweksie. Dziś wystarczy przyjechać do Włoch i każdego będzie stać, żeby kupić sobie tutaj cokolwiek. Pomyślałem sobie, no dobra, piłem najtańsze piwo, może dlatego jest niedobre, więc kupiłem jedno z najdroższych piw w sklepie. 2,5 euro. Menabrea, piwo włoskie. No i wiecie co? Smakuje tak samo jak te piwa za 1 euro. Czyli jest takie wodniste, bez smaku. Brakuje mi tutaj takiej charakterystycznej goryczki, jaką powinno mieć piwo. I pewnie zastanawiacie się, dlaczego piję piwo jak żul w jakimś przejściu. Ano dlatego, że nie ma tu nigdzie ławeczek, nie ma tu parków, gdzie można by było przysiąść i takiego browarka kulturalnie spożyć. Więc podpatrzyłem, gdzie piją miejscowi, dosiadłem się i zdrowia! Tym akcentem kończymy krótką wizytę w Rzymie i teraz czas podsumowania. Czy zatem warto lecieć do Rzymu? Bez wątpienia to miejsce ma kilka lat, tysięcy historii za sobą i osoby, które uwielbiają historię, interesują się architekturą, interesują się starożytnością, będą tutaj w niebo wzięte. Drugą grupą, która powinna być zachwycona z wizyty w Rzymie, będą głęboko wierzący chrześcijanie, gdyż na pewno poczują oni tutaj bardzo mistyczną atmosferę tego miejsca. Wizyta w tym mieście z pewnością nie należy do najtańszych, o ile można tutaj dolecieć bardzo tanio, tak już na miejscu tanio nie będzie. Ale nawet jeżeli podejdziemy z głową, tak możemy zrobić ten Rzym w miarę tanio. Jednak nas to miasto zupełnie nie urzekło. Ta piękna historia okraszona jest dzisiaj troszeczkę takim niesprzyjającym klimatem i szczerze, dawno nic nas tak nie umęczyło jak Rzym. Jak porównywaliśmy sobie, to chyba gorzej było tylko w indyjskich miastach i w Bangladeszu. I mówię to całkowicie szczerze. Chodzi o to, że ciężko zwiedza się to miasto, pomijając już temperaturę, która dla wielu osób też może być przeszkodą. Tak, komunikacja publiczna nie działa tutaj najlepiej. Oprócz tego wszechobecna komercja, brud na ulicach, złodzieje, na których trzeba się oglądać i pilnować swoich kieszeni, różnego rodzaju oszuści, naciągacze i mógłbym wymieniać jeszcze długo. Stąd uważam, że Rzym w żadnym wypadku nie jest wart pieniędzy, jakich trzeba wydać na jego zwiedzanie. Jeżeli zależy Ci konkretnie na zobaczeniu tych pięknych, jakby nie było, zabytków, tak jak najbardziej, odwiedź to miasto. Ale jeżeli miotasz się z myślami, co zrobić w wolny weekend i przypadkowo chcesz wybrać Rzym, żeby zrelaksować się tutaj czy odpocząć, tak w żadnym wypadku nie polecałbym tego miejsca. Na pewno to miasto będzie też bardzo ciężkie do zwiedzania dla osób starszych oraz tych ze słabszą kondycją.
No bo jednak trzeba się tutaj nachodzić, chociażby zwiedzając takie muzea watykańskie, gdzie sama trasa po muzeum liczy 14 km. W Rzymie spędziliśmy 3 pełne dni, robiąc przez ten czas około 50 km na nogach. Wiem, że dla wielu osób taki dystans jest nie do przejścia. I w zasadzie można by to było wszystko zobaczyć w 2 dni, więc myślę, że 2 dni spokojnie wystarczą na odwiedzenie najważniejszych zabytków, w tym Watykanu. Oczywiście, jeżeli nie zamierzamy dogłębnie tutaj studiować kultury rzymskiej oraz modlić się w każdym napotkanym kościele, bo tych jest tutaj naprawdę dużo. Ile wydaliśmy przez te 3 dni? W tej kwocie mieszczą się loty, nocleg, jedzenie i bilety wstępu do wszelkich atrakcji. I teraz pewnie znajdzie się mnóstwo osób, które będą narzekać na to, że ja narzekam w tym filmie, że coś mi się tam nie podobało. Nie robię filmów lukrowanych, które zakrzywiają rzeczywistość, tylko zawsze staram się Wam pokazywać rzeczywistość taką, jaka jest naprawdę. Zarówno te dobre strony danego miejsca, jak i te złe, o których nie wiedzieć czemu wielu youtuberów jakoś zapomina w swoich produkcjach. Ale więcej w komentarzach zwykle mają do powiedzenia osoby, które, jak to się mówi, w dupie były i gówno widziały, ale z perspektywy fotela wiedzą wszystko najlepiej. Bo jakiś tam kolega, wujka czy ciotki opowiedział, więc no muszą być to informacje z pierwszej ręki. Ale na koniec dodam, że w mojej ocenie Rzym padł ofiarą swojej wielkiej legendy. Każdemu wydaje się, że to miasto jest jakieś niesamowite, wywoła efekt wow, a nawet jak widziałem tutaj mini turystów, tak często gościło na nich rozczarowanie. Przede wszystkim potężne tłumy, przez które musimy się wszędzie przepychać, dodatkowo uważając na kieszonkowców, skutecznie odbierają chęć zwiedzania tych poszczególnych miejsc i są miejsca na świecie, do których chce się wracać i czasem już pierwszego dnia, lądując w jakimś mieście, ma się wrażenie, że kurde, no za mało czasu się zaplanowało na jego zwiedzanie, bo od razu jest ten efekt wow. Tutaj Rzym, w moim przypadku, wywołał zupełnie odwrotne wrażenie. Już pierwszego dnia stwierdziłem, że 3 dni to chyba będzie jednak nieco za dużo. Uważam, że najciekawszym punktem Rzymu jest Watykan. To faktycznie niezwykłe, mistyczne miejsce, którego jako turyści możemy zobaczyć tylko niewielką część. Ale Watykan będzie tematem osobnego filmu, bo na to w zupełności zasługuje. Dlatego polecam obejrzeć również film o Watykanie na tym kanale. No a my będziemy już się powoli żegnać i zabierać z tego pięknego, pokrytego graffiti Rzymu, który momentami przypomina chyba bardziej Afrykę lub Bangladesz. Czekam teraz na Wasze komentarze pod filmem. Jeżeli byliście w tym mieście, podzielcie się swoimi wrażeniami. Rozumiem, że nie każdy musi podzielać moje zdanie, ale zapraszam do miłej i kulturalnej debaty. A my widzimy się w kolejnych filmach z jakichś bliższych bądź dalszych destynacji. Do zobaczenia, cześć!